Siema, tak się zastanawiałem przed chwilą, co jeżeli jesteście kawoszem, kawopijcą, uwielbiacie kawę i pewnego dnia niespodziewanie odejdziecie z tego świata. A potocznie mówiąc, wyciągniecie kopyta. Ciekaw jestem, czy raj, do którego pójdziecie, zakładając, że pójdziecie do góry, czy to będzie taki raj na bazie darmowej, dobrej kawy, czy nie? Ciekawe. Witajcie moi drodzy, na wstępie w świecie, w którym żyjemy, w czasach, w których łatwo kogoś urazić za to, co się mówi, za to, co się robi, chciałbym przeprosić absolutnie nikogo. Skoro zwykły youtuber, zwykła osoba z mediów społecznościowych, instagramer, tiktoker jest w stanie urazić twoje uczucia, to powinieneś albo powinnaś zrobić sobie przerwę z mediów społecznościowych. My takowej przerwy nie robimy, bo wybieramy się dzisiaj po sąsiedzku prawie z samego rana. Dlaczego prawie, to zaraz wam wyjaśnię. Wybieramy się po sąsiedzku do Blackburn. I o co chodzi z tym prawie z samego rana? Po prostu godziny otwarcia, które mają zazwyczaj, nie obowiązują w okresie wakacyjnym. Jestem tutaj w wakacje, wy niestety obejrzycie ten epizod po wakacjach, także od razu mówię, koniecznie zaobserwujcie ich profil na Facebooku, abyście się dowiedzieli, o której i w jakie dni mają otwarte. A czyj profil? Profil Kawowy Raj, bo tam się dzisiaj wybieramy. Kafejka, w ogóle na samym wstępie chciałbym podziękować Tobie, kolego. Mowa o moim koledze Rafale, który w ogóle poinformował mnie o istnieniu takiej miejscówki. Na ich Facebookach nie za dużo się dzieje, są jakieś zdjęcia takie AI wygenerowane, nie? Ja ogólnie nie jestem fanem tego, fajnie byłoby jakbyście, drodzy właściciele, wstawiali swoje zdjęcia, nie? Słuchajcie, jedziemy tam na śniadanie, w mojej historii YouTube'owskiej już byliśmy raz na śniadaniu w miejscowości Birogi. Jeżeli ten epizod oglądaliście, to znaczy, że śledzicie moje poczynania od samego początku, za co jestem mega wdzięczny, a jeżeli nie oglądaliście, to zobaczcie sobie. Wybieram się tam na śniadanie, a to oznacza jadę na pusty żołądek. Nie lubię funkcjonować na pusty żołądek, uwielbiam być pełny. No i słuchajcie, nie przedłużamy przynajmniej tego wstępu. No i co? Kącik.pl bawi, Ania uczy. Aniu, powiedz nam coś ciekawego na temat miasta Blackburn. Blackburn to miasto w północno-zachodniej Anglii, w hrabstwie Lancashire, które ma bogatą historię przemysłową i interesującą współczesność. Oto kilka ciekawostek i faktów na temat Blackburn. Miasto przemysłu i bawełny. W XIX wieku Blackburn było jednym z najważniejszych ośrodków przemysłu włókienniczego w Wielkiej Brytanii. Miasto zyskało miano Cotton Town, miasto bawełny, a jego fabryki i przędzalnie eksportowały tkaniny na cały świat. W szczytowym okresie działało tu ponad 200 młynów. Bogactwo kulturowe. Blackburn jest jednym z najbardziej zróżnicowanych kulturowo miast w Anglii. Znajduje się tu m.in. jedna z największych w kraju muzułmańskich społeczności, a także imponujący meczet Masjid e-Tauhidul Islam, który jest jednym z największych meczetów w Wielkiej Brytanii. Sztuka i architektura. W centrum miasta znajduje się piękna katedra w Blackburn, jedna z najmłodszych w Anglii, przekształcona ze starego kościoła parafialnego w XX wieku. Miasto ma też własne centrum sztuki i rozrywki, King George's Hall, które gości koncerty, spektakle i wydarzenia kulturalne.
Miasto z nowoczesnym obliczem. Choć Blackburn kojarzy się z przemysłem, dziś przechodzi transformację. Wiele dawnych fabryk zostało przekształconych w nowoczesne biura, galerie czy mieszkania. Miasto inwestuje w edukację, infrastrukturę i nowe technologie. Moi drodzy, witamy w Blackburn. Jesteśmy już na miejscu, nie zaparkowałem przed samym lokalem, bo tam jest pół godziny limitu tylko. Jestem tutaj na tej ulicy i ona naprawdę jest tutaj. Naprzeciwko Go Outdoors. Tutaj możecie sobie zaparkować bez limitu, a takowe bez limitu mi jest potrzebne, bo pół godziny jest za mało, nie? Jestem mega głodny, nie lubię bardzo funkcjonować na pusty żołądek. No i co? I staję się wtedy hungry. Jeżeli wiecie, co to słowo znaczy, to fajnie, a jeżeli nie wiecie, to się dowiedzcie. Kawowy raj, pelowska armia, idziemy na śniadanie. Dawajcie. Hej, zamówienie już złożone i będzie takie śniadaniowo, nieśniadaniowe, bo miałem i na to ochotę. Jedynego, czego nie zjemy, to nie zjemy zapiekanki. A nie zjemy zapiekanki, bo mam za niedługo dla Was pewną niespodziankę. W wyczekiwaniu na śniadanie w kawowym raju w Blackburn, jak to na kawowy raj przystało, nie ma kawy. Póki co jest herbata. Hej, to herbata nie byle jaka, ona jest z pomarańczą. W ogóle tam jest spory wybór tych herbat. Sobie weźcie, pani może Wam wymieszać. Ja wziąłem tą. I już miałem Wasze zdrówko wypić w lokalu, ale co? Koleżanka Asia, przemiła właścicielka kawowego raju, pokazała mi ten ogródek, nie? I jak już wiecie, albo teraz się dowiecie, ja uwielbiam siedzieć w ogródku na dworzu, bo omijam ludzi, omijam muzykę i td. i tc. Nie wiem, czy jest taki skrót itc. Słuchajcie, byłoby zdrówko herbaciane, ale nie będzie. Nie będzie, bo wjeżdża winko. W ogóle głupio było mi się spytać o alkohol w kafejce, ale rozmawiając z koleżanką Asią, wspomniała, że mają alkohol, że można drinka sobie wypić, można winko sobie wypić. No i co? Jedno z dań, które powiedziałem, że nie jest za bardzo śniadaniowe, będzie w miarę związane z winkiem. A co będzie, to zaraz się dowiecie, a póki co, moi drodzy, za Blackburn, za kawowy raj, za Ciebie, Asiu, i za Was, moi drodzy widzowie, Wasze zdrówko. Wjechał starter śniadaniowy dla mnie, bo dla Was to może być po prostu śniadanie. Miałem ochotę na to i na coś jeszcze, a to coś jeszcze zaraz też wiedzie. Panini i powiem Wam, że mega wizualnie robi wrażenie. Jestem głodny. Zaczynamy, a zanim zacznę, to w ogóle pokażę Wam, co tutaj jest w środku. I jest szyneczka, serek, pomidor i suróweczka. Powiem Wam, że gryza wziąłem, ale co, nie nagrałem, bo jakkolwiek omijamy muzykę, ludzi i w ogóle preferuję ogrody, to minusy, szczególnie w taką pogodę i w tym okresie, są osy. I zaczęli mnie atakować, ale poradziłem sobie póki co. Także co? Jeszcze jednego gryza wezmę dla Was.
Pyszota. Próbujemy surówkę. Mega. Co, jestem w paniniowym raju póki co. Nie spoileruję podsumowania. Przepyszne panini. Do tego pyszna herbatka. Nie pada w Blackburn póki co. Czego można chcieć więcej? Aha, brak os. Starter śniadaniowy już za nami. Czerwone winko w dłoni. No i co? Jak powiedziałem, ma to związek z moim głównym śniadaniem. Z czymś, czego jeszcze na tym kanale też nie jadłem. Czyli co? Burger. I ktoś się spyta, czemu, co ma to związanego z winem, nie? No bo to jest burger wołowy. A to raz, a dwa miałem ochotę na wino, chociaż miałem ochotę na wino i zobaczyłem burger wołowy. I ten burger jest podwójny. Jest tam parę opcji burgerów. Zobaczycie sobie teraz przygrywkę. A ja wziąłem sobie podwójny wołowy i powiem Wam, że wizualnie te inne burgery w różnych kebabach czy coś to się chowają. Patrzcie na to. Ale jak tutejsze przysłowie mówi don't judge book by its cover, czyli co? Nie oceniaj książki po okładce. Wygląd wyglądem, trzeba spróbować. I nie chcę za bardzo go tam rozwalać czy coś. Mam nadzieję, że pomieści się w mojej japie. Wiem, burgery mają to do siebie, że nie je się ich za bardzo instagramowo. Na szczęście są przygotowani. Są chusteczki wszędzie. No co, burger z Porawy, o smaku powiem w podsumowaniu. A do tego to jest jalapeno. Takie coś. Niezłe. Moi drodzy, oszczędzę Wam widoku mojej facjapy wycieranej co gryz tego burgera. Dokończamy to, no i co? Co to byłby za kawowy raj? Bez kawy. Kawa wjechała i to nie byle jaka, z polecenia koleżanki Asi. Właśnie na nią patrzę, na kawę, nie na Asię. I to jest latte pistacjowe. Patrzcie na to. Forma podania i w ogóle cały myk polega na tym, że zostałem poinstruowany albo poinstruktowany, nie wiem jak to się mówi, żeby ją zamieszać, bo na dole jest syrop pistacjowy. No i co? Mieszamy. No i co? Próbujemy. Mega. Jak zobaczyliście w backgroundzie, podczas mieszania kawy wjechała też kremówka dzisiaj. No i co? Czas spróbować ciacho. Do kawki macie jeszcze ciasteczko i rureczkę. I cały czas to podkreślam, fajny nice touch. Słuchajcie, ja dokańczam kremówkę, dokańczam pistacjowe latte i wybieramy się do studia, które mam nadzieję, pogoda póki co dopisuje, do studia, które mam nadzieję Wam się spodoba. Ej, opuszczamy kawowy raj i znikamy, póki nie pada w Blackburn na podsumowanie. Siemano, słuchajcie, studio jest nieplanowane, bo planowałem inną lokalizację. Po prostu okolice Blackburn są tak piękne. Jechałem do lokalizacji, przejeżdżałem wokół tych wzgórz, tych widoków, no i co? Zatrzymałem się tutaj. Pamiętajcie, że lokalizacja, jak i profile kawowego raju będą w przypiętym komentarzu i w opisie filmu. Niecodzienna lokalizacja, bo tak naprawdę za mną zakładam, że jest tam Blackburn i mam nadzieję, że
cokolwiek oddaje piękno tego widoku, nie? Na kamerze jest inaczej, na żywo jest inaczej, a w ogóle po drugiej stronie jest busy, ta droga jest naprawdę busy, nie? No dobra, busy, nade mną zbierają się chmury, mam nadzieję, że nie zacznie padać. Wjeżdżamy w podsumowanie kawowego raju. Chciałbym podziękować Rafałowi jeszcze raz za polecajkę i zachęcić Was, drodzy widzowie, jeżeli znacie jakieś miejscówki Wasze lokalne, może chcielibyście, planujecie gdzieś się wybrać, a nie wiecie mniej więcej co, jak, to napiszcie mi w komentarzu, napiszcie mi w prywatnych wiadomościach i co? Zjem, nagram, pokażę. Pierwsze moje wrażenia na temat kawowego raju. Lokal mega cozy, nie? Uwielbiam takie vibe'y, po prostu to są takie vibe'y, że chcecie sobie usiąść na luzie, bez dram, bez wiadomości, bez patologii, wypić sobie kawkę, zjeść sobie ciasto, nie? Mega i jeszcze fajny plus jest za ogród, bo ja nie wiedziałem w ogóle, że ten ogród jest. Byłem na tym ogrodzie, zobaczyłem, bo Asia, dzięki bardzo i pozdrawiam Cię serdecznie, Asia mnie poprowadzała. Powiem Wam, że ja zawsze wybiorę ogród, nie? Fajne, dużo jest najstaczy. Te gnomy czy Mikołaje, nie wiem, już nie pamiętam, te postacie. Fajnie w ogóle te dania podane, ale o jedzeniu zaraz. Ogólnie lokal na plus. Nie przedłużając tego epizodu niepotrzebnie, wjeżdżamy w ceny, a po cenach omówimy jedzenie. Dzień w Blackburn, w kawowym raju, zaczęliśmy od herbaty i ta herbata kosztowała 3 funty. Zanim jedzenie wjechało wino czerwone i wino Cabernet Sauvignon kosztowało 4 funty. Na śniadaniowy starter dla mnie wjechało panini i panini kosztowało 4,50. Na główne, podkreślam, dla mnie śniadanie wjechał podwójny wołowy burger i ten burger kosztował 6,50. Kawowy raj bez kawy to nie kawowy raj, dlatego kawa wjechała i ta kawa kosztowała 3,50. Na deser zjedliśmy kremówkę i kremówka kosztowała 3 funty. Za całość w kawowym raju w Blackburn zapłaciliśmy 24,50. 24,50 za to, co zjadłem, co wypiłem. Niesamowite, nie? A szczególnie lampka wina. Ta lampka wina wszędzie indziej kosztuje z 7 na pewno, nie? Także co? Ceny dla mnie osobiście rewelacja. Słuchajcie, ja tu panikuję na temat deszczu, a co tutaj wychodzi? Słońce. Czyli co? Ten gościu znowu nade mną czuwa. Zaczynamy od samego początku. Herbata. Powiem Wam, że ten czajniczek jest mega fajny, nie? Nie rozlałem, a często rozlewam po prostu, jak nalewam tą herbatę, po tej rurce ścieka. Fajnie, że jest wybór tych herbat. Nie jest jakiś nie wiadomo jaki wielki, ale na pewno coś sobie znajdziecie. Duży wybór herbat znajdziecie, naprawdę duży, w mojej pierwszej lokalizacji, którą nagrałem w Preston. W pierwszej lokalizacji, ale nie w pierwszym epizodzie, bo pierwszy mój epizod to był Induction, takie zapoznanie i w ogóle przedstawienie się. Panini pyszne, fajnie podane i spore. Kobieta czy jakiś gościu, który mniej je, ode mnie na pewno się naje samym tym, nie? Fajnie podane, te tacki, te drewniane to taki fajny nice touch, ale mam pewne uwagi co do nich i o tych uwagach powiem za chwilę. Burger naprawdę dobry, naprawdę duży, nie? Bułka nie rozpadająca się, to jest plus. Właśnie Asia mnie poinformowała, że ona przeszukuje, próbuje, testuje, żeby to było po prostu coraz lepsze i lepsze, nie? Bo ten lokal ogólnie, kawowy raj, nie jest otwarty jakoś długo, nie? Mało tego, nawet w momencie, w którym będziecie to oglądać, to i tak ten lokal nie jest otwarty długo. Także tu jest ten Facebook, oni są jeszcze tutaj na TikToku, oba linki będą w przypiętym komentarzu i w opisie filmu. Burger spory, burger pyszny, fajnie prezentujący się, do tego były dodatek tego jalapenos chyba. Spróbowałem kawałek, ale to jest pikantne, ja nie jestem pikanciarzem. Do tego burgera wjechało wino, już mówiłem, wino, cena tego wina jest niesamowita. Deser, kawa. Na deser wjechała kawa, to znaczy kawa wjechała jako kawa, ale na deser wjechała kremówka. I ta kawa, i fajnie, bo to było pistacjowe latte i fajnie, że to nie było napisane dubajskie latte czy coś takiego, nie? Bo dla mnie to jest po prostu kicz. Ten cały Dubaj wszechobecny. Niedługo to będzie dubajski papier toaletowy. Siemanko, kolejna gafa, prawie zapomniałem. Słuchajcie, tam jest tylko cash.
Jest przelew też, opcja przelewu, po prostu Asia ma kartkę z sort codem, z account number i tam możecie przelewać, nie? Także gotówka, myślnik wolność albo przelew. Gafa numer 2, wiedziałem, że zapomnę w ogóle o tym wspomnieć. Słuchajcie, jakkolwiek ślicznie to wygląda, te talerzyki drewniane czy podstawki drewniane, taki ładny nice touch, to co z praktycznego punktu widzenia, one są po prostu za małe. Jak przekrajam ten sernik, to kruszę na stolik. Jak mam burgera, to też, wiecie, no nie ma za dużo miejsca, nie? Także nie wiem, może ja jestem taki wybredny, dajcie znać, czy wy uważacie, że takie talerzyki i podstawki są za małe, czy nie. Wracamy do podsumowania. Dobra, mamy ceny, mamy omówione porcje, mamy omówione vibe'y, wszystko jest. Słuchajcie, mam nadzieję, że nie wiadomo jak się nie oburzyliście na temat tego wstępu. Po prostu zdajecie sobie sprawę, jak nasze życie jest kruche. Jak to mówią, był chłop, chłopa nie ma. Dlatego taka moja szybka prywatka, taki szybki apel do Was. Nie odkładajcie życia na później, nie? Chcecie gdzieś pojechać, chcecie pojechać na Majorkę, pracujecie ciężko, jedźcie sobie na Majorkę odpocząć, zasłużyliście na to. Chcecie sobie może pojechać na wycieczkę życia, ale w miarę lokalną i co? Pojechać do Rodesay, jedźcie, cieszcie się życiem. Wszyscy zasługujemy na odpoczynek i nie tyle co fizyczny, oczywiście taki jest ważny, ale co mentalny. I dlatego na tym kanale nie uświadczysz żadnych dram, aferek koperkowych, polityki, imigrantów, emigrantów, inżynierów i innych bzdur, nie? No i co? Czas na werdykt. Kawowy raj w Blackburn. Miejscówkę uważam za... To są fanfary, info dla świeżaków. Za miejscówkę, która smaczy. Mega cozy, fajne vibe'y, uwielbiam takie lokale, mega przemiła koleżanka Asia. Jest tam nawet wybór do jedzenia, nie? Jest piwko, jest winko, drinkować, są desery, jest dużo rodzajów herbat, jest po prostu fajnie. No i co? Pistacjowe latte, które naprawdę mi zasmakowało, nie? Także ode mnie smacz. Standardowy apel, nie przepracowywać mi się, wychodzić z ukochaną, ukochana też niech zabiera ukochanego gdzieś w takie miejsca jak te tutaj, prześliczne i to jest tak naprawdę z 10 minut drogi od Blackburn, nie? No i co, dajcie znać, czy byliście w kawowym raju, czy ogólnie byliście w Blackburn, chociaż Blackburn to znaczy turystyczne strony nie za bardzo mnie interesują, bo to nie jest content turystyczny. Interesuje mnie kawowy raj, dajcie znać, czy byliście tam. No i co, polecajcie mi jakieś miejscówki. Na pewno je zapisuję, za wszystkie jestem mega wdzięczny. No i co, jak to mówią, był chłop, chłopa nie ma. Jeżeli ten chłop nadal będzie, to widzimy się w następną niedzielę o godzinie 19 UK czasu, a jeżeli tego chłopa nie będzie, to się nie widzimy. Trzymajcie się, hej!